Oni tu nie mają żadnej wolności, totalnie. Jego tak samo kontrolują jak nas, wszystko totalnie. Wszędzie musi pokazywać dowód, masakra. Kamery, normalnie są tutaj też wszędzie. Jest taka kontrola tutaj. Byliśmy w restauracji teraz. Tu dwie takie kamery tam wisiały. To jest naprawdę druga Korea. Powiedzcie mi, po co te kamery? Dziwna akcja. No i zgadnijcie, co robiliśmy? Kolejna kontrola. Sprawdzanie paszportów. Siemanko, jest 7 rano. Idziemy właśnie na śniadanie całą ekipą. Później ruszamy. Mamy dzisiaj 380 km do przejechania, ale dzisiaj się zaczną fajne widoki. Szybka przerwa, żeby zobaczyć piękny Golden Hour. I po to właśnie tutaj przyjechałem. Ale cudownie. Dobra, i zaczynamy naszą wyprawę. Już mamy piękne widoki, jak widzicie, piękne Himalaje się pokazały, ośnieżone lodowce. Dzisiaj mamy parę stopów po drodze, ogólnie mamy 10 godzin drogi, ale będziemy się co jakiś czas zatrzymywać. Najwyższy punkt, w którym się dzisiaj zatrzymamy, to będzie 5248, jakoś tak, no powyżej 5200 metrów. Także zaraz muszę wrócić do busa i zjeść tabletkę na chorobę wysokościową, bo może dzisiaj zaatakować. Ale już jest cudownie. Czuję się, jakbyśmy byli w Pakistanie i jechali Karakorum Highway. Trasa naprawdę wygląda identycznie. Tak piękne widoki, takie piękne góry. Zachwycony jestem. Szybka przerwa na stacji. Kupić coś do picia i siku. Lecimy dalej. Ta trasa dzisiaj jest tak piękna. O, pan powiedział, że nie mogę kręcić. Muszę tak stajniaka robić. Nie wiem czemu powiedział, że nie mogę nagrywać. Dziwna sprawa. No i im wyżej jedziemy, tym jest coraz zimniej. Jak to wyglądało właśnie w 1959 roku, jak ta chińska armia weszła tutaj, wiecie, zabiła bardzo dużo ludzi. Jak weszli, to zniszczyli każdą świątynię, która tutaj była, ponad 3000. Teraz, do tego czasu jak jest teraz, to ponad 2000 jest odbudowanych. No ale rozwalili totalnie wszystko. No i właśnie wtedy Dalaj Lama musiał stąd uciec. I od tego czasu cały czas jest na uchodźstwie. No, ukrywa się cały czas, znaczy nie ukrywa się, no jest w Indiach, o, tak powiem. Jest uchodźcą, o. Nie może tutaj wrócić. No. Przerąbane. I żyje tutaj ogólnie 6 milionów ludzi na autonomicznym terenie Chin. Tybetu, sorry. To jest dokładnie tybetański teren autonomiczny. Ale jest to teren Chin. Co jakiś czas są checkpointy. Cały czas sprawdzają. No, cały czas trzeba się rejestrować gdzieś. Znaczy kierowcy i przewodnik za nas to robią, ale masakra, naprawdę mają tutaj tak wszystko to restrykcyjnie zrobione. Od odcinka do odcinka, tylko od checkpointu do checkpointu. Jesteśmy coraz wyżej już i się pojawił śnieg. Okay, where we are now? We are now top of the
Kumtang La Pass. And right now we are 5,236 meters. Okay. It is second highest point for today. For today, okay. First one will be how high? Second one is 5,248 meters. Yeah. Okay. Something like 10 or 12 meters higher than this pass. Okay, and this is some special place here because I see the many flags. Yeah, all Tibetan people, when they pass through the high pass, and we used to hanging prayer flags and hanging ceremony scarves, and that is, they pray for bring good luck and peace. Okej. Zaraz się przejdę jeszcze w inne miejsce. Tutaj też powiedział teraz przewodnik, że jeśli ktoś przyjeżdża, akurat nie ma flag, to może użyć sobie też kamienie. Tak ludzie robią. I to też tak właśnie da szczęścia i różnych tam, co sobie tam życzycie. I tutaj już jest zimno, naprawdę. Idę z drugiej strony zobaczyć. Wiecie, tutaj zimno, a Janusz Piotrek oczywiście klapencje. Wiecie, my dzisiaj cały dzień jesteśmy w samochodzie. Ja nie mam zamiaru cały dzień być w butach, żeby mi nogi odpadły. Także wolę sobie być w klapkach, bo po prostu, o kurde, mokro jest. Jak gdzieś będzie trzeba założyć buty, to założę. No i tutaj jest miejsce, gdzie jest dużo flag. Sprawdziłem, teraz jest minus 5 stopni. Ale nie wydaje się, że aż jest tak zimno. Wow, ale widoki niesamowite. I powiem wam, że w głowie zjadłem tabletkę, a w głowie zaczynam trochę już czuć. Jest naprawdę zimno. I żeby nie było, jestem przygotowany, ale nożycze mam w plecaku. Ale w samochodzie nie jest zimno. W samochodzie, wiecie jak to jest? My się zatrzymujemy tylko co jakiś czas, żeby zobaczyć sobie, żeby pozwiedzać, żebym mógł sobie też nagrać oczywiście, ale w samochodzie jest ciepło, także bez sensu. Jakbym cały czas z zimnego wychodził do ciepłego, znaczy wchodził do ciepłego, z ciepłego wychodził do zimnego, zaraz bym był chory. Dobra, zjechaliśmy jeszcze na miejsce, gdzie tutaj jest właśnie stupa. I tutaj ogólnie chyba jest takie bardzo jakieś święte miejsce. Ale powiem wam, że ludzie tutaj nie mają lekko, a nawet mają bardzo ciężko. Przewodnik nam teraz powiedział, że jest właśnie minus 8 stopni. Zimno. This is Bangma, and the near one, the close one, this one name of this mountain we call Gangpanchen. The other side of this mountain, which is Langtang Valley. Langtang Valley. Okay. And name of this lake we call Pekutso. So right now we are 4,400 meters. Okay, now you can say something about the Tibet, about the part of the Tibet. Yeah. So now let me tell you, how big Tibet and Tibet, this country, is divided into the 4 parts. Yeah. That's we call upper, middle, and lower, and northern of Tibet. So upper in Tibetan we call Der, which means western part of Tibet. And the people who are from the western part of Tibet, they are pure nomads, and those people, they live on with animals, yak and sheep and goats,
and they sleep in the tents. Yeah. In the past time, they don't have the special houses. But today, if you travel to western part of Tibet, every family has the houses which is built by the governments. Yeah. But nomads people, they don't have. Still, they are living tents. And the second one is middle of Tibet. In Tibetan, we call Uzang. Which means Lhasa region. Zang means Shikatse. It is where we're going for today. Okay. Yeah. So something like 100 years ago, in that region we call Zang. What they don't call Shikatse. It means that every region has different kings. They ruled the different regions, and it has different names. Yeah? Lower Tibet in Tibetan called Kham. It means eastern part of Tibet. So today we will see many pilgrimage, and those who are prostrating from home all the way to Lhasa and Mount Kailash, and most of them are from eastern part of Tibet. And people from the eastern part of Tibet, they also half nomads and half farmers. And people from east part of Tibet, they are more religious. Okay. And even the men, they are much more taller than us. Oh. The men, they used to tie the red robes, and women, they used to leave the long hairs backside with many decorations on the heads, like turquoise and corals and ambers as well. Okay. And we can see these people tomorrow, or tomorrow we can see these people? We will see in Shikatse, and we will see more of them in Lhasa. Oh, in Lhasa, okay. In Lhasa, Okay. The last one is we call northern grassland of Tibet. It is we call Changtang in Tibetan. Okay. So this is the one of the largest nomad area in Tibet. Oh, wow. So all those yak meats and cheese or yak butters all comes from in that region. Okay. So many people, they sell those things in Lhasa and Shikatse. Okay. Do you like yak meat? I like it very much. Yeah, me too. I try in the Nepal. It gives you the energy. Yes. For me, it was good as well. We are Tibetans and we are Buddhists, and you don't think Buddhist people are vegetarians. Yes. And we are eating meat. Okay. But we have as many special days every month. Okay. And that day we're not eating. Okay. Yeah. But which meat the Buddhist people didn't eat? Don't like? And Tibetan peoples, we don't eat seafood. Seafood. Yes. Oh. Like seafood, fishes and chickens and also prawns. Mm-hmm. And the small animals we're not eating that. Okay. It's a forbidden. Because we are Buddhists, we try to save the lives of the beings. Yes. So, for example, if we kill one yak, we can share this meat to many people. Yeah, of course. If you kill one fish, you can only eat not enough one person. Okay, it's the same life. Yeah. So that's why. That makes sense. We really. don't eat the small animals. Okay, cool. Thank you. Będę starał się wyciągnąć jak najwięcej informacji od naszego przewodnika, żebyście mogli jak najwięcej dowiedzieć się na temat tego pięknego miejsca. Pięknego, a zarazem z bardzo smutną historią. No. Ale będę chciał, żebym naprawdę dużo opowiadał, bo fajnie opowiada, fajne rzeczy. Wiecie, ja też dużo interesowałem się tym, dużo czytałem w internecie, ale wiele rzeczy on takie opowiada, na przykład w samochodzie, czego nie wyczytałem nigdzie. Dlatego później będę się starał, żeby odchodzić na bok i żeby mi to opowiadał. To jest mój sposób na to, żebyście się dowiedzieli jak najwięcej. Dobra, teraz zapytałem jeszcze na ten temat, który wam wczoraj też mówiłem. Now it's not allowed for coming here, yeah? You have to contact to the local travel agency. They will make a special permit from Tibet side, and they will send you invitation visa. Yeah? But like couple years ago, this was possible to coming here like alone, without the guide and. 20 years ago, you can allow to come here without guides. Yeah. Okay, but now definitely not possible. No possible. Ci ludzie nie są wolni. Naprawdę mają tutaj tak przerąbane.
Oni tu nie mają żadnej wolności, totalnie. On jest Tybetańczykiem, on potrzebuje wszędzie mieć zezwolenie, żeby wszędzie wejść. Jego tak samo kontrolują jak nas, wszystko totalnie. Wszędzie musi pokazywać dowód, masakra. Krótka przerwa, żeby zobaczyć tam górę. Ma ponad 8000, 8020 chyba, jakoś tak mówią. Here in Tibet you have like 5 mountains, more than 8,000, yes, yeah? We have 5 main peaks over 8,000 meters, which is Mount Everest, Of course. 8,848 meters. Yes. The second one is Lhotse, Lhotse, yes. 8,500 meters, yeah. And third one is Choyu, 8,200 meters. Okay. And fourth one is Shishapangma. What we see here, this is the Shishapangma, 8,012 meters. Okay. Yeah. So if weather will be permitted, we will see Everest and Choyu also. Oh, I hope. After 1 I hour, hope. yeah. And the last one, what's the name? Because there was 4. There's 4. Number 5? Last one is Makalu. Makala. Okay. Sorry. Okay. Which day we can see Everest? Today or Today. Oh Yeah. wow! Yeah. I hope we'll be lucky Yeah. because the weather now is good. Mm-hmm. I hope we'll be good. Everest this direction now. Okay. Everest and Choyu, Lhotse, Makalu, all Every- are this direction. Okay. Yeah. No i dzisiejszy dzień jest naprawdę tak piękny. Jeszcze jak nam się uda zobaczyć Mount Everest, jest to w planach i nawet to było na rozpisce, że zobaczymy, ale no jeśli będą warunki pogodowe dobre, a na razie są wspaniałe do tego, żeby właśnie zobaczyć najwyższą górę na świecie. No i mam nadzieję, że się to uda i że Wam to pokażę w tym odcinku. Bo naprawdę bardzo mocno w to wierzę i chcę. Oczywiście widziałem już w Nepalu, ale tutaj zobaczę z drugiej strony. Bardzo mi się podoba ten wyjazd. Tybet to było jedno z moich marzeń, żeby zobaczyć. Tym bardziej, że to jest też taki kraj niedostępny. Teren niedostępny. Kraj to są Chiny. Tybet to jest teren taki niedostępny. Dla każdego, wiecie, no tak jak mówił przewodnik, no trzeba mieć to zezwolenie, trzeba być z przewodnikiem. Nie można sobie tutaj przylecieć na własną rękę. No i takie miejsca mnie kręcą. No wiadomo, że wolałbym osobiście tą drogę jechać tutaj sam, na przykład na motocyklu, bo tutaj jest trasa bardzo podobna na przykład do tej. Znaczy teraz już nie, teraz już się zrobiła trochę, wiadomo, taka pustynia jakby. Ale wcześniej były takie góry, jak mogliście zobaczyć. Normalnie się czułem, jakbyśmy jechali przez Karakorum Highway, tak jak było w Pakistanie. No to jest niesamowite. Wiecie, w busie się tego nie da tak odczuć dokładnie, jak na przykład jedziecie na motocyklu. Bo wtedy możecie to wszystko podziwiać dookoła. No, a w busie jednak macie ograniczoną tą widoczność. Zastanawiam się, gdzie oni tam idą. Czy po prostu chcą sobie zrobić zdjęcie bez tych kabli, które wiszą? Nie wiem. No nie wierzę. Drona mają. Jak im się udało przyjechać tu z dronem? Przecież nam przeszukiwali tak bagaże. Szukali ich. Pytali się, czy mamy drony, czy mamy kamery, że jest zakaz wjazdu tutaj totalny. A ci se latają. Chyba poukładani są mocno. No i tu się mieliśmy zatrzymywać. Tam właśnie, gdzie są chmury. Nigdzie nie ma, tam są. Tam jest Mount Everest. Niestety nam się to nie udało. Kolejne miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, to jakaś wioska. Po prostu mamy tutaj, patrz jak zaparkowane. Mamy tutaj przerwę akurat na obiad. A to był jakiś sklep, chyba sprzedają. Kurde, szkoda z tym Everestem, że nie wyszło. Naprawdę chciałem zobaczyć i akurat tam, gdzie Everest, tam była słaba pogoda i chmury. A tutaj w tej restauracji mamy dzisiaj obiad. Tak Wam mówiłem,
obiady i kolacje nie są w cenie, trzeba sobie samemu płacić. Na śniadanie dostaliśmy jedno jajko i i 2 tosty. Jak to zjadłem, mówię, no nie, no muszę coś dokupić. Powiedziałem, że chcę jeszcze 2 jajka i 2 tosty. No i w sumie dali mi za darmo. O, ale ładny klimacik. Ładnie to wygląda. Piec na środku, jak w Nepalu, jak się szło na Everest Base Camp. Tylko w takich pomieszczeniach były. Dobra, teraz mówię, że chciałbym iść do toalety. Bym się sikać, co? I tam pani mówi, dobra, to dziewczynki pana zaprowadzą. I zaprowadziłem je tu. Po prostu za mur. Okej. Ważne, że zrobione. A tu za chatą, jak to w Azji, śmietnik. A tu dziewczynki. Czekają, żeby mnie odprowadzić. No i teraz mamy nasz przewodnik jest przefajny. Kamery normalnie są tutaj też wszędzie. Jest taka kontrola tutaj. Byliśmy w restauracji teraz. To dwie takie kamery tam wisiały. W restauracji, wyobraźcie sobie. Rozumiem, jakieś małe kółeczko, a nie takie kamery jak na ulicy. To jest naprawdę droga Korea. Dobra, nie byłem w Korei jeszcze, no nie wiem, będę na pewno, na 100%, bo też planuję, ale tak kontrolowanego kraju, cały czas pieprzę, tak kontrolowanego regionu po prostu, jak Chiny kontrolują Tybet, to po prostu nigdzie na świecie nie widziałem. Jeśli ktoś z Was widział gdzieś, to dajcie mi znać, bo to mnie bardzo interesuje. Ja się jeszcze z tym nie spotkałem nigdzie, ale może Wy akurat będziecie wiedzieli, bo no, podejrzewam, że w Korei na pewno też tak jest, to nie ma co ukrywać, ale naprawdę bardzo nie współczuję. I żebyście wiedzieli jeszcze najważniejsze, Tybet nigdy nie był niepodległym krajem, nigdy tego nie było. Oni walczyli o to, żeby zostać tak jakby oddzielnym krajem, znaczy nie, jakby być częścią tak jakby Chin, ale mieć swoje oddzielnego władcę i tak dalej, wszystko takie. Coś takiego jak mniej więcej Hongkong. Wiecie, Hongkong to oni też uważają, że nie są Chińczykami, no ale tak naprawdę za parę lat Chiny ich wciągną, bo tak jest w dokumentach zapisane. Anglia już oddała tak jakby, bo Hongkong też był kolonią angielską kiedyś. I teraz Chiny to po prostu będą. I oni podobno tutaj chcieli zrobić coś takiego samego. Znaczy tak walczyli o to w tamtych czasach. No ale Chiny się nie zgodziły. Wpadły, rozwaliły wszystko. I tyle. Powiedzcie mi, po co te kamery? Dziwna akcja. Sorry, cofam to. Jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Czy to nie jest trochę dziwne, że w busie, który nas bierze, są 4 kamery zamontowane? Patrzcie, tu oni też wszyscy są sprawdzani, żeby nie było. Każdy musi mieć zezwolenie, żeby przejechać. A teraz chyba z prowincji wyjeżdżamy z jednej na drugą. Normalnie jakbyście byli na jakiejś granicy. Wszyscy są kontrolowani. Kolejka samochodów czeka. No, jesteśmy teraz na najwyższym punkcie Gatsola.
5248 metrów. Nie ma nic tu dookoła ciekawego. Dobra, po 13 godzinach dopiero ciężkiej trasy dotarliśmy do Shigatse, czyli drugiego największego miasta w Tybecie. Właśnie rozpakowujemy torbę, idziemy do pokoi. O, chodzą na bagaż, także super. Powiedzieli nam, że hotel mamy bardzo basic, a patrzcie jak wygląda. Jak to jest basic, to wysłamy ich do Indii, żeby zobaczyli sobie co to jest basic. Ale super, naprawdę. Dobra, jest już dość późno, jest 21:30. No ale to co? Jestem tu tylko jeden dzień, także muszę coś zobaczyć i wam pokazać. No powiem wam, że nie tak sobie Tybet wyobrażałem. To co widzimy tutaj, to jesteśmy w drugim najmniejszym mieście, a jutro będziemy w takiej jakby stolicy Tybetu. To już sobie wyobrażam, jak tam będzie dopiero rozwinięte. Normalnie jak w chińskim, takim normalnym mieście. Tylko już większość pozamykano, jest dość późno, jest niedziela. Ja muszę kogoś popytać, gdzie jest apteka jakaś. Ale powiem wam, że tutaj jest bardzo ciężko, że ktoś po angielsku gadał. Chodzę sobie właśnie po sklepie spożywczym. Powiem wam, że nie spodziewałem się takiego czegoś. Najlepsze jest to, jak wszyscy na mnie patrzą. Powiedział, że co on tu robi w ogóle. No ale apteki jak nie było, tak nie ma. No nie idzie to z nikim pogadać. 3 dziewczyny wyszły ze sklepu, żeby do mnie zagadać, bo wiecie, coś dziwnego. I hello, nice to meet you. Ja mówię, you know pharmacy? No English. Ja mówię, medicine. No English. I tylko się śmieją. No ale muszę chodzić i szukać, no bo widzę, że ciężko będzie kogoś zapytać. A najgorsze jest to, że mój internet tak działa, jakby nie chciał w ogóle. I jest bardzo, bardzo ciężko się połączyć w ogóle z nim, żeby wpisać nawigacji, gdzie jest. To jest duże utrudnienie. 22:30 dopiero kolację jem, ale nie było wyjścia. Ale jakoś taką makaron. Zobaczymy, wygląda na spicy, oby taki nie był. Dobra, ja już wbijam do naszego hotelu. Jest 23:00. Jeszcze muszę coś tam porobić, materiał wysłać, o ile się uda, o ile internet będzie działał. Patrzcie w ogóle jak wygląda tutaj. Żeby nie było, to nie jest namalowane. Ale naprawdę ładny hotel. Good night. Good night, mogę sobie mówić, tak nikt nie czai. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy. Jutro dojeżdżamy do stolicy. Po drodze najpierw mamy tam parę miejsc do zaliczenia, do zobaczenia. Później stolica, 2 noce w stolicy. Tam różne rzeczy do zwiedzania, oczywiście te najważniejsze. Pokazać jak wygląda tam życie. No i później tak dalej. Będzie około 6 odcinków, także zapraszam serdecznie, nie pomnij żadnego. Pamiętaj, żeby być aktywnym, bo to bardzo dużo mi pomaga. Jak zostawiasz komentarze, lajki i oczywiście jak subskrybujesz kanał, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby mój kanał się rozwijał, żeby mój kanał był polecany więcej osobom, większe grono może go oglądać. Widać mi się zamyka. Także w ten sposób ty możecie mi pomóc, a mnie to bardzo cieszy. I będę robił dla Was coraz lepsze materiały z coraz lepszych miejsc. Pozdro!